Cześć, dziś opis odmian pomidorów, jakie uprawiam w 2025 roku. Test podzieliłam na dwie części, żeby materiał nie wyszedł zbyt długi. W tym roku uprawiam 44 odmiany po jednym krzaku na odmianę, czyli w tej części opiszę 22 odmiany pomidorów. W tym sezonie testuję odmiany z różnych krajów. Opisuję i oceniam pomidory w 3 kategoriach. To jest smak. Tu przyjęłam skalę od 1 do 10, gdzie 10 to najlepsze z najlepszych. Pozostałe kryteria to plenność i odporność na choroby i niedobory. I tu punktacja od 1 do 6, gdzie w przypadku plenności 6 to maszyna do pomidorów, prawdziwy smok produktywności, czyli takie 6-8 kg owoców z krzaka. W przypadku odporności 6 oznacza odmianę pancerną. Mamy tak trudny pogodowy sezon, że to świetna okazja do opisania, jakie pomidory radzą sobie pomimo trudnych warunków, a jakie nie. A uprawiam pomidory bez osłon. W drugiej części zrobię krótkie podsumowanie i powiem Wam, które z tych 44 odmian uważam za pomidory sezonu. Ocena smaku oczywiście jest subiektywna, bo smak zależy od wielu czynników, a ja lubię ciemne pomidory, więc te mają podniesioną poprzeczkę. No to zaczynamy. Jako pierwszy Alice's Dream. Pomidor pochodzenia polskiego, ustabilizowany przez Zbigniewa Pawluczuka. U mnie to powtórka z zeszłego roku. Ten pomidor jest po prostu wspaniały. Jest plenny, aromatyczny, o głębokim smaku, słodki, ale nie mdły. A taki ma przekrój. W ubiegłym sezonie był bardziej plenny i to jest dyszka, jeśli chodzi o smak. Odporność ma dobrą, nawet pomimo trudnego sezonu. Kolejny pomidor to Biały Kazachstan. Nie wiadomo jednoznacznie, skąd pochodzi. Wyjaśniając opisy kolorów pomidorów, taki brązowy lub purpurowy opisywany jest jako czarny, a te czarne z naprawdę czarną skórą opisywane są jako autocyjany lub niebieskie, bądź nawet indygo. Biały Kazachstan to dobry pomidor. Klasyczny smak ciennego pomidora, czyli lekko wędzony i pikantny aromat. Mocne 7, jeżeli chodzi o smak. Buzz Heart Peach. Brzoskwiniowo-pomarańczowa maszyna, z której zebrałam prawie 6 kg owoców. Popatrzcie, jakie ma wnętrze. Piękny, prawie bez pestek, o kremowym wnętrzu. Niestety niezbyt smaczny. Taki mdły i bardzo delikatny. Taka czwóreczka. Brown Sugar. Pomidor z Rosji. Tu w zasadzie mogłabym powtórzyć to, co powiedziałam o Biały Kazachstan. Porządny, ciemny pomidor o głębokim smaku. A takie ma wnętrze. U mnie mocna 7, ale nie wiem, czy będę go powtarzać. Dahilo. Pomidor z Toskanii. To odmiana malinowa o bardzo dużych owocach, nawet do 2 kg. U mnie tylko jeden pomidor ważył poniżej pół kilograma. Wiecie, tak duże pomidory są zjawiskowe, ale najczęściej są niedojrzałe lub mdłe w środku. A tu jest inaczej, to naprawdę dobra, porządna malinówka. A na zdjęciu największy. Wydał 8 takich dużych owoców i pewnie wydałby więcej w lepszym sezonie. Może kiedyś jeszcze go powtórzę. Kozak. Pomidor typu basket, czyli karłowy zwisający. Smak dobrego czerwonego pomidorka. Taki do zjedzenia wprost z krzaka.
Jest plenny, pancerny, do tej pory nawet plamki na liściach nie ma, a nagrywam to 29 sierpnia. A taki ma przekrój. Szczerze polecam, jeżeli ktoś uprawia pomidory w donicach i lubi po prostu klasyczny smak pomidora. Melon liqueur. Pomidor z kolekcji Sofii Sokowej. No nie jest to dobry pomidor. Jest ładny, zwłaszcza jak jest niedojrzały. Smugi w różnych odcieniach zieleni wyglądają zjawiskowo. A taki ma przekrój. Jeśli chodzi o smak, dla mnie po prostu niesmaczny i nie poradził sobie dobrze w tym trudnym sezonie. Pękał od deszczu. No taka u mnie słaba truja. Emerald Caramel Elena. To również pomidor sokowej, a tak w ogóle to pierwszy raz mam jej pomidory, zachęcona opiniami z internetu, z forów i grup internetowych. Jeżeli chodzi o samego emeralda, to smak jest nawet dobry. Taki owocowy, złożony smak. Ten pomidor jest naprawdę bardzo plenny. Zrywałam już ponad 5 kg z krzaka, a jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Pewnie będę chciała go powtórzyć w innym sezonie, bo czuję, że ma potencjał. Na razie mocne 7. Lilac Lake. Pomidor z Bułgarii. Świetny aromat czarnego pomidora. Taki bardzo zbalansowany, złożony smak z nutką pikanterii i wędzonego aromatu. Mega dobry. Popatrzcie, jak śmiesznie pęka. Takie pęknięcia są na wszystkich owocach, ale nic mu to nie robi. Ani nie gnije, ani nie pleśnieje. A takie ma wnętrze. Dla mnie, jeżeli chodzi o smak, to mocne 9 i delikwent do powtórki w innym sezonie. Pycha. No i proszę Państwa, odkrycie sezonu. Alleluta. Honey Avenue. Pomidor z Łotwy. Absolutnie genialny bikolor o pełnym, złożonym smaku. Owoce żółto-czerwone. Większość owoców ma taki czerwony rumieniec w środku. Owocowy, słodki, plenny, przepyszny. No i mamy dyszkę. Longhorn. Pomidor z USA. A takie ma wnętrze. Smak dobry, ale odmiana, która nie podołała w tym sezonie. Chorowity, pękał, owocował od razu na wszystkich gronach, więc już zebrałam wszystkie owoce. Na pewno nie będę go powtarzać w kolejnych sezonach. Rosada de la Sierra Cerana. Odmiana z Andaluzji. A taki ma przekrój. Naprawdę porządna malinówka w smaku. Odmiana plenna. Niestety owoce trzeba od razu zbierać, jak są dojrzałe, bo kapcieją i marszczy im się skóra. Raczej nie będę powtarzać. Są lepsze różowe pomidory. Marshalls Starfighter Beef. Absolutne dzieło sztuki z Florydy.
ustabilizowany przez Marszę Eisenberg. U mnie to powtórka z zeszłego sezonu. A takie ma wnętrze. Wspaniały, plenny, choć nie tak jak w ubiegłym sezonie. Od strony szypułki totalnie czarny i błyszczący. Wspaniały. A to kolejny pomidor z serii Gwiezdne Wojny autorstwa Marszy Eisenberg. Marsza Starfighter Heart. Ten pomidor wspieram na 3 palikach, a i tak złamał się pod ciężarem owoców. Przepyszny, głęboki aromat. Owocowy, słodki, z lekką nutą pikanterii. A takie ma wnętrze. Mocne 9 do powtórki i jest mega plenny. Mongolian Dwarf. Uprawiałam go w czasach balkonowych. To mega plenny czerwony pomidor z cienką skórką. Smak pomidora jak z babcijnego ogródka. Taka stara, dobra odmiana. To jest pomidor, którego polecam początkującym. Ten pomidor jest po prostu pancerny. A takie ma wnętrze. Odporny chyba na wszystko. Plenny jak cholera. Zaczyna owocować pierwszy, a kończy ostatni. Tylko uwaga, bo to pomidor płożący i niski, ale potrafi rozrosnąć się na metr wszerz. Morning Dew. To odmiana z Ukrainy. A takie ma wnętrze. Jest jakiś taki chuderlawy, nawet smaczny, no ale chyba nie. Są lepsze, plenniejsze, no taki nijaki. A teraz 2 kolejne odmiany sokowej. Pierwsza to Sophia's Fire Comet. Te pomidory są naprawdę piękne, zjawiskowe i w zasadzie to tylko tyle. A takie ma wnętrze. Kilka owoców na krzaku. Odmiana totalnie nieodporna i kiepska w smaku. A jeszcze gorszy jest Sophia's Sweet Caramel. Nawet nie wiem, jak to ocenić. Miałam problem z tymi odmianami już od sadzonek. Chorowały, siałam po kilka razy, żeby mieć jedną sadzonkę z odmiany. Być może to jest kwestia nasion, nie wiem, ale nie będę eksperymentować więcej z tymi odmianami. No tutaj pojadą same jedynki.
White Cherry. To jest odmiana biała z lekko widocznym takim jasno-różowym rumieńcem na piętce. Bardzo plenna, mięsista, prawie bez nasion. A taki ma przekrój. Ale to jest niestety pomidor w ogóle bez smaku. Jest mydły, jest kapciowaty, jak taka gąbka. Ktoś lubi delikatne pomidory, to polecam, bo jest naprawdę plenny, ale ja nie powtórzę tej odmiany. Wild Thyme Purple. Przyzwoity pomidor z klasycznym smakiem ciemnego pomidora. Aromatyczny, no po prostu dobry. Mocna 7. Ale za dużo dobrych ciemnych pomidorów jadłam, więc nie wiem, czy będę go powtarzać. Pomidor jest dość plenny i naprawdę zdrowy, bezproblemowy krzak. Kolejny pomidor to pomidor z Rumunii, Rosimari de Secuava. A takie ma wnętrze. To jest taki klasyk różowego pomidora. Naprawdę dobra, porządna malinówka. Mocne 8 punktów za smak i chyba chciałabym ją kiedyś powtórzyć. Na koniec części pierwszej Rebel Starfighter Kellyanne. Krzak oblepiony pomidorami od dołu do góry. Dziwnie dojrzewa, bo po 1-2 pomidory na różnych gronach, niekoniecznie od dołu, ale jest mega smaczny. Bardzo smaczny przedstawiciel serii z Gwiezdnych Wojen. A taki ma przekrój. Smak jest pełny, zbalansowany. Słodki z lekkim owocowym kwaskiem w środku. No jak dla mnie odmiana do powtórki. Podepnę Wam link do drugiej części testu pomidorów, jakie uprawiam w 2025 roku. Jak tylko nagram cały materiał, bo kilka odmian jeszcze w ogóle nie dojrzało w tym roku. Zatem zapraszam już wkrótce na drugą część.